bramkę, bo jak zwykle mam za duży bagaż. Czy plecak taki jak zawsze, ale zawsze jakoś na patencie gdzieś boczkiem się udaje. Wsiadam do samolotu, wygląda na to, że samolot jest po czasie. W ogóle mam siedzenie 1A, więc hit przy samym wejściu i więcej miejsca na nogi. Póki co same plusy. Ja już w Edynburgu, lecę teraz na autobus. Muszę zdążyć przed 12, żeby mnie wpuścili do hostelu. Także mam nadzieję, że się wyrobię. Jest 20 po 10. Lot był normalnie mega krótki. No i git. Ja już w autobusie, wszystko pięknie, szybko, więc powinienem być przed 12 w centrum, mam nadzieję. Także git. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Nie wyciągam na razie mikrofonu, bo bez sensu. Okej. Póki co wszystko gra. No i dobrze. No i pięknie. Ja już w Edynburgu, w samiutkim centrum. 8 minut do hostelu. No już jest świątecznie bardzo. I jest bardzo ciepło. Jest super ciepło. Mógłbym nawet kurtki w sumie nie mieć. No ale już założyłem. Idę teraz do hostelu, 8 minut, zaloguję się i co? W kimono jutro, skoro świt, z pierwszymi promieniami słońca. No, wątpię, że w Edynburgu w grudniu będzie słońce, ale kto wie, najważniejsze, żeby nie padało. To jest najważniejsze dla mnie i pewnie na tym placu jutro też będę. Tu jest taki oto pomnik, także okej. Ja się z wami żegnam na dzisiaj, chociaż zobaczę, może jak nie będzie dużo ludzi w pokoju, no to pokażę wam pokój, albo w ogóle nie wiem, pewnie już ludzie śpią. No zobaczymy. O co mnie chodziłem po Edynburgu, jestem tutaj chyba 4. raz, z tego co dobrze pamiętam, albo 3. I kurde, pięknie wygląda, jeszcze jest oświetlone w takim stylu świątecznym. Grubo to wygląda. Zresztą zobaczcie sami. Idę do pokoju, pokój 25, łóżko numer 4, niestety nie było miejsca już, żeby spać na ziemi, znaczy na dolnej pryczy, więc będę spał u góry. Nic. Najważniejsze, żeby było gdzie spać, żeby było czysto. Room 25 jest tutaj. Jeszcze jest ciemno, ale ja idę na śniadanie. Naprzeciwko naszego hostelu jest restauracja. Tam jest nasz hostel. Idę na śniadanie. Zapomniałem w ogóle, że mam wliczone w cenę. I spoko, że jest Continental. I nic, wziąłem prysznic. Zaraz lecę na miasto, jeszcze jest dość ciemno. Ale kawkę walnę, ogarnę się i będę leciał. Witam Was z Edynburga, ze Szkocji, ze stolicy. Z miasta, skąd pochodzi Sean Connery, gdzie produkują najlepsze gry na świecie, szczególnie na PlayStation. Z miasta, gdzie J.K. Rowling pisała swoje książki. Z miasta, w którym w samym centrum znajduje się olbrzymi, piękny zamek, który później Wam pokażę. Także do zoba. Tu, jak można zauważyć, najbardziej instagramowa miejscówka, czy jedna z kilku.
Jesteśmy w samym centrum, w Old Town. No ogólnie Edynburg w taką pogodę to właśnie o to chodzi. Byłem tutaj w lato, też pięknie, też fajnie, ale jednak ten klimat taki lekko mystery, nie wiem, brakuje mi słowa polskiego, tajemniczy, to jest to. Pamiętam, tam gdzieś byliśmy na piwie ostatnim razem, jak tu byliśmy. No, robi robotę. Ciekawe, czy w Polsce chociaż jest jeden sklep, w którym sprzedają kopsy. Tak się to chyba po polsku nazywa. Proszę Państwa, dotarłem. Czuję się podekscytowany, mimo że nie mogę tam wejść do środka na pewno. Chociaż zaraz pójdę się zapytam, ale na 100% mnie nie wpuszczą. To jestem podekscytowany, bo nie ukrywam, że gry w moim życiu były od zawsze i szczególnie seria GTA, która była tutaj tworzona. A konkretnie 5. część też była tutaj robiona. A jak wiadomo, 5. część jest uznawana za najlepszą z serii, chociaż moja ulubiona i największy sentyment mam do Vice City, dlatego się cieszę, że 6. kolejna część wychodzi właśnie w klimacie Vice City. No i jest grubo. Powiem Wam, że budynek robi robotę. Zaraz sobie obejdę go dookoła, a może później, chociaż nie wiem, czy jest sens tu latać dronem. Bardzo, bardzo fajne miejsce. Już się widzę, że pan ochroniarz na mnie patrzy. Teraz sobie tam dokręcę przez szybkę, o co chodzi. Ale fajne miejsce. Teraz mnie pewnie pogonią stąd, ale przez szybę chyba można. Już idzie pan ochroniarz. Jak jest, tam daleko widać. Hello. Tam widać daleko Vice City. No. Chcę mnie pogonić, ale ja nie idę, nie dam się. Jestem za bardzo podjarany, żeby tak po prostu mnie stąd pogonili, ale nie będę robił wiochy. Jeszcze raz ujęcie tutaj na to. Rockstar North robi robotę, proszę Państwa. Jeszcze kolejna rzecz, jaką grę tutaj robili, to były Lemmingi. Też gra, którą grałem za dzieciaka, chyba jeszcze na Amidze. Ci ochroniarze jacyś są bardzo napobudliwi. Nie wiem, o co im chodzi. Jestem na publicznym miejscu, na publicznej drodze, więc mogę nagrywać. Ale tu ostatnio były jakieś protesty, jak przesunęli kolejny raz premierę GTA 6, więc może dlatego się trochę spinają. Właśnie wracam spod siedziby Rockstar North, która, jak już mówiłem wcześniej, jest odpowiedzialna za najzajebistszą serię gier na planecie. I tak to właśnie jest. Teraz właśnie muszę sprawdzić na mapie, co, gdzie iść. No nie ukrywam, że pogoda nie rozpieszcza, chociaż najważniejsze, że nie pada. Pokażę Wam na pewno taki grób jednego pieska. Zobaczcie sobie historyjkę, posłuchacie, dlaczego chcę pokazać Wam ten grób. Także sprawdzę na mapie, o co kaman, gdzie idę i widzimy się za chwilę. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam taki mroczny klimat. Jest tu naprawdę mocno. Nie dziwię się, że tyle filmów było tu kręconych i jest tylu pisarzy stąd. Chyba ten klimat taki nadaje weny ludziom, żeby tworzyli takie rzeczy. No super. Aż czasami zabiera mi dech w piersiach, nie wiem co mam mówić, ale idę prosto albo tu w prawo. No patrzcie na to, no tu wszędzie, gdzie nie pójdziesz za kamarki. Szkocja jest to pierwszy kraj na mojej liście z tego tripu, z tej edycji, z tej serii. Czyli jutro lecę do Danii, później z Danii lecę na Łotwę, z Łotwy lecę do Wilna, na Litwę, z Litwy lecę do Estonii, a z Estonii łapię prom i płynę do Finlandii i tam spędzę Sylwestra. A teraz wyszliśmy na główną ulicę, jedną z głównych, w samym centrum. Proszę bardzo. Z tego co pamiętam, to jest Muzeum Narodowe.
Tak jest. No i tak, idziemy, zobaczymy sobie, co to za pomniki tutaj stoją pod tym muzeum. Pewnie ci, co zakładali te muzeum. Okay. Playfair. No tu jest. A, bo myślałem, że to znaczyło Playfair, żeby grać w porządku, a to jest nazwisko gościa, William Henry Playfair. Tutaj jest to muzeum, proszę Państwa. A ja sobie idę na grób pewnego pieska, jak już wspominałem, i zaraz Wam opowiem historię związaną z tym oto pieskiem. Tutaj jest knajpka związana właśnie z Bobim, bo tak ma na imię ten pies, znaczy się miał. No patrzcie, jak to wszystko wygląda. No to jest hit. Wtedy będziemy wracać, ale no jest grubo. Oto jest i Bobby. To był jakiś mały terrier, ale zaraz Wam pokażę jego grób. To jest w ogóle bardzo znany cmentarz. Byliśmy tu kiedyś na... Kurde, ten pan, co przechodził, to wyglądał jakby właśnie... No już nie będę mówił. To jest bardzo znany cmentarz. Tutaj byliśmy na wycieczce, taki pan, chodziliśmy wieczorem i oprowadzał. Miało być strasznie. No, dla mnie nie było. A tutaj jest Bobby. Bobby to był pies pana, który stróżował po prostu, i później po jego śmierci, był bardzo wiernym psem, i później po jego śmierci ponoć przez 14 lat miał przychodzić na jego grób i nieważne jaka była pogoda, pilnować jego grobu. Ale no, śmiem w to wątpić, że to było 14 lat, bo jeżeli 14 lat, a ten pies był rasowy, 14 lat, no nie wiem, może tyle psy żyją tej rasy, ale no nieważne, w każdym razie spoko pies. Spoko ziomal. Bobby. A ta nazwa nad nim, Greyfriars Bobby, to jest po prostu po jego właścicielu. On się nazywał chyba John. No dobra, przejdę się. Miałem się nie przechodzić, ale się przejdę. I co ciekawe, jeszcze ponoć tutaj J.K. Rowling inspirowała się nazwiskami z nagrobków dla swoich postaci książek. No i taka jest tutaj jeszcze akcja, że jak byliśmy tutaj ostatnim razem, to wzięliśmy taką wycieczkę z panem, to był Mr. Jekyll, Mr. Hyde, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, sorry. W ogóle ten pisarz, który napisał tą książkę, też stąd pochodzi. I on był ten właśnie szalony doktor, nas oprowadzał po tym cmentarzu i po Starym Mieście właśnie, tutaj w Edynburgu. No i miało być to straszne, ale wiecie, jak to zazwyczaj bywa na takich wycieczkach. Nie mówię, bo gościu miał zajawkę, bardzo fajnie opowiadał. Ciężko czasami było go zrozumieć, bo taki mocny szkocki akcent. Ale miał nas zabrać na koniec do jakichś katakumb. Bo te katakumby okazały się po prostu piwnicą z jakimiś lalkami śmiesznymi. No nie było to w ogóle straszne. I właśnie tutaj przyszliśmy. Byliśmy wtedy dokładnie tutaj. Tu się zatrzymaliśmy pod tym, nie wiem jak się nazywa, mauzoleum, czy nie wiem jak to się nazywa. No i tutaj staliśmy i on tu podchodzi, mówi, zaglądnijcie tam do środka. I my podchodziliśmy, a tam był gościu w środku i robił tak. No, także takie to było straszne. A kosztowało to już nie pamiętam ile, ale pamiętam, że nie byłem z tego zadowolony, że wydałem pieniądze. O, tu się ponad czaił. No wiecie, tu jakieś bogate rodziny płaciły po prostu za miejsce na cmentarzu i budowały takie swoje miejscóweczki. No jak mówię, ten cmentarz jest naprawdę stary, nie wiem ile, z którego wieku, ale no na pewno, no tutaj jest na przykład XIX wiek.
Okej. Tam sobie na dole Bobby spoczywa. Ludzie dają pieniążki na niego. Wiadomo, jak jest historia, sianko można zrobić. Idę na kawkę, bo na śniadaniu ta kawa to była tragedia. Tragedia. Nawet jej wziąłem łyka i tyle. Idę walnę jakąś normalną kawkę, wziąłem ładowarkę, podładuję sobie sprzęt. Pomyślę, pokontempluję, przemyślę gdzie iść dalej. Jest zajebisty czas, bo jest dopiero w pół do, nawet nie ma jeszcze, w pół do 10. No, zobaczę, może znajdę ciche miejsce gdzieś na kawkę, to wam opowiem, jak wyglądała moja noc, bo no nie była to jakaś super nocka. Także do zobaczenia, ja idę znaleźć jakąś miejscówkę na kawkę i do zoba. No i niestety, jak widać na załączonym obrazku, kawiarnia, do której zmierzałem, jest zamknięta. Wkrótce będzie otwarcie ponowne. Ale to jest właśnie kawiarnia, w której J.K. Rowling pisała ponoć ostatnie słowa, ostatnie kartki, ostatnie rozdziały kamienia. Co jak ja mam kamienia? No kamienia fizjologicznego. No, ale no niestety jest zamknięte. Nie sprawdziłem wcześniej. Nic. Idę sobie tam, czyli przed siebie. Znajdę jakąś miejscóweczkę na kawunie. Wolę po prostu jakąś klasykę, wypić jakąś kurde kostę, czy nawet z maka, ale tam nigdy nie ma spokoju, ciszy. Więc muszę coś wymyślić innego. Będziecie kiedyś w Wielkiej Brytanii i będziecie szukać głównego placu w mieście, to w każdym dużym mieście i nawet takim trochę mniejszym, Victoria Street, Victoria Square, Victoria Station to zawsze będzie centrum miasta. Ja idę sobie teraz tutaj w dół. No tutaj jest na bogato. To pewnie kojarzycie miejscówkę z różnych filmów z Instagrama. No i to jest właśnie Victoria Street. Zobaczyłem w ogóle, że Chińczycy lubią się zajarać szluga. Wszyscy palą. To jest cały czas Old Town, czyli po prostu stare miasto. No od groma historii jest w Szkocji. Ogólnie, jeśli chodzi o wszystkie kraje tutaj z Wielkiej Brytanii, no to bez wątpienia Szkocja jest moim ulubionym krajem. Ma swój klimat, kulturę trzyma bardzo blisko siebie, w sensie ich kulturę. Nie dają sobie zbytnio narzucać innych jakichś kultur. No i co? No i nic, idę dalej. Tutaj widzę jakieś kurde dragony. Wardrobe's Court. A wejdę zobaczyć co tam się dzieje. Coś tam kują. Ale idę zobaczę. Nie byłbym sobą jakbym nie poszedł. O proszę bardzo. No i widzicie, o tym właśnie mówię. Jakie piękne miejsce. Ale wystarczyło pójść w prawo na głównym deptaczku. No jest super. Warto czasami popatrzeć pod nogi. No nigdy nie wiadomo, co tutaj się znajdzie. To jest ogólnie jakiś róg poetów. Tutaj jest jakiś miecz zrobiony. Kuj. Czci. 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 Kocham polski język. Czasami kurczę, jak tłumaczę moim angielskim przyjaciołom jakieś coś. Ostatnio było takie coś, próbowałem im wytłumaczyć, jak powiedzieć zsiąść, wsiąść. A mówi do mnie, to był akurat mój menadżer, mówi do mnie, przecież to jest to samo słowo. Ja mówię, no nie, bo to jest wsiąść, a to jest ściąść. Zsiąść.
To mówi, chyba ty masz nawet problemy z wypowiedzeniem tego. Ja mówię, no dokładnie. A co jest super tutaj w Edynburgu, że tu wszystko jest blisko. I właśnie jestem dosłownie 5 minut od swojego noclegu. Tutaj piękna panorama. Ja tak mam od dziecka, że nie mogę, jak coś postanowię, to się postanowię gdzieś iść, to po drodze zatrzymuję się w milionie różnych innych miejsc, zanim tam dojdę. Teraz właśnie miałem iść na kawę i ciągle gdzieś się zatrzymuję, już mi ta kawa zajmuje pół godziny. Tam w oddali, nie wiem czy będzie widać, jest zamek. Po kawce mam zamiar iść po drona i podlecieć tam. Ja stoję. No, podlecę tam dronem i wam pokażę go z drona. Jestem bardzo ciekaw jak to wygląda, jak to będzie wyglądać. Tutaj jest jakiś budyneczek, nie wiem co to jest. Może później tam też pójdę. Czy tędy iść? Nie wiem, czy tamtędy przejdę. Wczoraj szedłem tędy chyba jakoś. Nie pamiętam. No i chciałem powiedzieć właśnie, że jak byłem dzieckiem, to zawsze jak skądś wracałem, zazwyczaj to było ze szkoły, a to mówię jak byłem mały, bardzo mały, jak tam chodziłem do pierwszej, drugiej klasy podstawówki, a kiedyś to były trochę inne czasy, że dzieci mogły sobie łazić bardzo daleko same. Ze szkoły wracałem praktycznie przez całe miasto i pamiętam kiedyś była taka historia, że mieliśmy gdzieś jechać, zapewne mama mi mówiła, żebym po szkole szedł prosto do domu, ale jak to ja. Szedłem sobie przez centrum, przez sam rynek, no i co sklep, to się zatrzymywałem, patrzyłem sobie, a że zawsze lubiłem odzież, to zawsze przy witrynach stałem i sobie patrzyłem. No i kurde, jak dotarłem do domu, to mało nie dostałem wciry, bo oni czekali na mnie, już nie pamiętam, czy to były godziny, czy coś, ale pewnie trochę tam czekali na mnie. Taka oto anegdotka, a tutaj mamy, co tu mamy? A, główna stacja. Ja na pewnie zakładam, nie wiem, nie jestem pewien, ale zakładam, że też się nazywa Victoria Station. Tu jest ogólnie jakiś jarmark świąteczny. Nie wiem, czy tam pójdę, bo średnio mnie to kręci. Chociaż nie, w sumie tam bym kawę wypił, ale wolę gdzieś usiąść. Dobra, idę na razie do przodu, a później się zobaczy. No na pewno na tamtym nie będę jeździł, bo się boję takich rzeczy. Dlaczego ludzie to robią? W życiu bym tam nie wszedł. Musieliby mi jakieś siano zapłacić. Witam ponownie, a to jest oto hotel, w którym mieszkała pani Rowling. Nie wiem, czy tu pisała książki, zakładam, że też. W 1993 roku dokładnie przeniosła się do Edynburga. Skąd? Nie wiem skąd. Znaczy, wiem skąd, że się przeniosła, ale nie wiem skąd się tu przeniosła. No i tak sobie mieszkała tu. RF, u góry to logo. Kojarzy mi się z dwoma rzeczami. Raffaello i Roger Federer. To chyba nie są te dwie rzeczy, ale pójdę sobie z przodu, zobaczę, bo jestem ciekaw. Mam zapisane na Google Maps, jak się nazywa ten hotel, no ale wiadomo, teraz nie będę patrzył, tylko sobie podejdę, bo już jestem blisko. I po tym już na 100% idę po kawę i chyba jednak wygram McDonald's i wezmę sobie po prostu kawę z McDonalda i chyba pójdę do siebie do hostelu i tam ogarnę sobie resztę rzeczy, wezmę drona i tak to będzie właśnie wyglądać. No i okej, już wiem jak ten hotel się nazywa. Nazywa się Roccoforte. Roccoforte Hotels, czyli to jest jakaś sieciowa. Ale bardzo ładnie, na bogato widać. Na bogato. Chodzić? A, wejdę. Tylko tak zobaczę. Pewnie mnie wygonią, znając życie.
Nie no kurwa, nie będę wchodził tu w tą stronę. Puść. To nie mnie wygonią, na 100% nie wygonią. Na 1 000 000% nie wygonią. Może mnie nie wygonią? Zobaczymy. No, no bogato. Z chęcią małym bym kiedyś zabrał do takiego miejsca. Hello sir. You don't mind if I make video? Actually, yes. Yes, Sir. okay, no worries. Just quick question, and I'm living. Has to Is be that the agreed- place that J.K. Rowling living here? Well, not living. She wrote the last book over here, the last chapter of the book. But yes, But I'm guessing there wasn't like one day, there was like it was about 3 weeks. 3 weeks. Yeah. That's it. That has to be agreed with our marketing Okay, team if no you problem. wanna do It's this, just for me, it's not nothing like commercial or something like that, so don't worry, don't worry. Thank you very Thank you guys, thank you. Bardzo mieli panowie. Powiedzieli, że muszę mieć pozwolenie, ale szybko się zapytałem. Zresztą słyszeliście na wideo. No i tak. No i co? No i nic, teraz idę po kawkę. A tam w oddali, nie wiem co to jest, ale wygląda spoko, teraz światło akurat zasłania. Ale wygląda to fajnie, dobrze byłoby tam dronem się przelecieć i pewnie tak zrobię. Jeżeli pogoda dopisze, to tak zrobię. Mogę pokazać, żeby nic nie przejechało. No i dobra, mimo że nie spałem za dobrze, a wręcz tragicznie, no to kurde, czuję się wybitnie dobrze. Tutaj jest Apple Shop. Zobaczymy co tu się dzieje. Idziemy, szybki look. Nic specjalnego, budynek jak budynek. Hello sir. Ochroniarze jak zwykle niezadowoleni, bo człowiek wejdzie z kamerą, bo jakby kurwa miał broń w ręce. Jezus Maria. To jest kurde. To jest dziwne, no ale cóż. Tak to już jest. Stąd dobrze to wszystko wygląda. No mega fajnie, stare miasto. Dobra, idę po kawę i zawijam na hostel. No i co? No i nic. Siedzę sobie teraz w hostelu i zaraz się zbieram do zamku, pod zamek w sumie, bo nie będę wchodził do środka, chociaż, no nie, na pewno nie, bo tam trzeba zapłacić za wstęp, ale dronem się przelecę na setę, więc będą na pewno dobre widoczki. Jeszcze tam jedną mam taką miejscówkę, jest dopiero 11 rano, a już byłem naprawdę w kilku fajnych miejscach. Później po zamku najprawdopodobniej wybiorę się pod tam, gdzie kręcono Trainspotting, scenę, która otwiera film. Jeden z moich ulubionych filmów. No i co? No i nic. Walnę kawkę do końca i lecę. Azjaci się nie cackają w temacie. Konkretny aparat, jadą z koksem. Wściek mi, nie? Gdzie tu iść? Żeby polecieć tym dronem, gdzieś stanę sobie z boku, żeby nikomu nie wadzić, chyba pójdę tam do góry. Od razu przy okazji zobaczę, co to jest za budynek. Dobra, poszły konie po betonie. Co to jest? Co to jest? No to jest szkoła jakaś. Okej. Iść tam? Idę. Co? Sorry, ziomek. Ile zobaczymy, co tu się dzieje. Wojciech? Jakiś Wojtku gościu gadał. O kurde. Grubo. John Knox. Ciekawe, czy to ten, od którego powstał Fort Knox. Wow. Erected by Scotsmen who are mindful of the benefits conferred by native land. Nie no, mega spoko miejscówka, bardzo ładnie w środku, zrobiłem parę zdjęć i idę dalej. Nie ma czasu, trzeba lecieć z tematem.
nagrywać, kręcić, gadać. Zobaczymy, czy tędy w ogóle gdzieś dojdę tam bliżej tego zamku. Tam z tego co pamiętam, to trzeba przejść z drugiej mańki. Tam kiedyś byłem na obiedzie i na piwku. No zobaczymy, jak będzie trzeba, to później pójdę. Jeszcze jest młoda godzina. No i tu, proszę Państwa, jest zamek. Chciałem powiedzieć, że tutaj nie byłem nigdy, ale tu ostatnio jak byliśmy, to były jakieś zawody, czy nie wiem, pamiętam co to było, ale tu wszystko było zabudowane dookoła. A tam jest wejście na zamek. No ja wchodzić nie będę, bo bez sensu. Pieniądze tracić. Chciałem gdzieś dronem wystartować, ale nie wiem, czy tu ktoś się do mnie nie przyczepi, delikatnie mówiąc. Jedzenie sprzedają, pewnie syf. W takich miejscach zazwyczaj jest syf. I to jest najlepsze. Zawsze, jak to widzę, się zastanawiam, jak oni to robią. Burgers and fries, beef, Vincent, nie wiem co to jest, chicken vegetarian. Jak oni smażą wegetariańskie dania i mięsne w tym samym miejscu? To jest zastanawiające. Ja już wiem, skąd polecę. Pójdę tam na dół i stamtąd sobie wystartuję. Tak będzie najlepiej. No i dobra, polatałem dronem. Nikt mnie nie zatrzymał, ale łapska mnie trochę zmarzły. A jak się chodzi, to jest ok, ale tak stanąłem na chwilę i zacząłem kręcić wideo, no to misja z lekko. No i co? No i nic, idę teraz na jakiś monument Scotta, czyli zakładam, że do tego pana poety, co tutaj miał największy wpływ na to, jakie mamy zdanie, może nie zdanie, ale co sobie myślimy na temat Szkocji. Wiecie, te takie wzgórza zielone, ta muzyka, te kobzy, to wszystko, takie podniosła ta muzyka. Także to jest ten pan Sir Walter Scott. Tak jest, zawsze ogólnie podobało mi się nazwisko Scott. Zresztą to też może być imię. Nie znam żadnego Scotta, ale był Scotty Bryant. Nie, to był Kobe Bryant. O, która jest? Kurde, jest dopiero przed 12. Dobrze ruszam, dobrze się ruszam. Dobrze wszystko chodzi, wszystko dobrze się robi. Tak jest, pozdrawiam chłopaków z Legnicy. Dobra, to było takie nawiązanie, to był taki follow-up do mema. Gdzie jeszcze chciałem iść? A, dobra, to pójdziemy najpierw do tego, na ten monument Scotta, a później pójdziemy i pokażę wam miejscówkę, zresztą sam ją też zobaczę pierwszy raz, tam gdzie kręcono Trainspotting. Wcześniej nie zwróciłem uwagi, ale jest w byłym kościele, tu jest pub zrobiony. Ciekawe, ale to jest zamknięte chyba. Tak, zamknięte. Akurat chciałem nagrać gościa, jak gra na kobzie i przestał grać. Szajse, czemu przestał grać? Ziomo, gdzie ty jesteś w ogóle? A jest, tam, idzie. A jest, będzie grał? Nie mam siana. Kurwa, a nie, mam coś mu rzucę, mam. Patrzcie, ile tu jest ludzi. Grubo. Kto to jest? Kurde, jaki pies. Szybko. Kto to jest? Who is that? What's the name? Timothy. It's famous. Yeah,
he have an Instagram. How many followers he have? 3,000. Hey, got more than me. Are you famous? Oh no, I'm not. Kurde, chciałem mieć psa, no ale chyba na każdym filmie będę się powtarzał. No nie jest mi dane posiadać psa. Może kiedyś, jak będę stary, będę sobie dbał o jakiegoś psiaka ze schroniska albo kilka. No i tak, idę sobie tutaj, pięknie, spokojnie, bardzo fajnie. Tu są jakieś lady stairs closed. Idę zobaczyć, co tu się dzieje. Kurde, przecież to jest tutaj, gdzie ja byłem. Tylko z innej strony przyszedłem. Neil has a go. Trying his words with the OD to eliminate the monopoly. W sumie, czy muszę iść po ten monument? Monument jak monument. Chyba nie, zmienię chyba zdanie i pójdę tam, gdzie kręcili Trainspotting. To chyba panowie zrobili psikusa wczoraj w nocy. A, Jakuby skrobią. Jakuba skrobią, a tam mu założyli czapkę nową. Tutaj barykady, wiadomo na kogo, wiadomo po co. W Polsce, nie wiem czy to jest, my chyba nie potrzebujemy. No i tak, tutaj kolejna jakaś słynna postać. Chodźmy, zobaczmy. Kimże jest ten pan w tej pięknej sutannie? Todze, czy jak to się tam nazywa? Walter Francis. Walter. Kimże jest ten oto pan? Walter. Może później wygoogluję i tam podklepię na dole. Jest jakaś katedra. Idę zobaczyć, jak jest za friko, to wchodzę. Jak trzeba płacić, to nie idę. Wiadomo. A ja? Hi, our suggested donation is £6. We are free entry. Okej, thank you. Alright. Nie, za darmo. Ogólnie nie jestem jakimś fanem kadet, ale tu jest grubo, powiem wam. Ho, ho, ho. Ty, no mega. Już tak oświetlone. Wow. Ja, ale jazda. Jak z filmu jakiegoś. Na pewno to jakiś film kręcili. Good morning. It's, I can bet they make some movies here. I'm not sure. No, Don't know if they make movies, no. it looks like amazing, so they should. I need to call someone from Hollywood to, send it. Ciekawe, nie kręcili żadnego filmu? Osaka, to jest przecudownie. Wow. Mega. Te witraże. No dobra, to już dla was starczy, a teraz dajcie mi się nacieszyć. Także wyłączam kamerę. I zamiast iść główną ulicą, to sobie przejdę taką oto wąską. Ogólnie jeszcze zapomniałem dodać, że przecież z czego chyba najbardziej słynie Szkocja. Sorry, nie mam głośnika, mikrofonu podpiętego, ale będziecie mnie słyszeć. No to przecież z whisky. Na każdym kroku wszędzie jest tutaj whisky. Ja nie piję, więc sobie odpuszczę degustowania, a zresztą nie jestem fanem whisky. Wręcz nie lubię whisky. Okej, jesteśmy już tutaj na lokacji, gdzie ten film był kręcony. Zaraz wam wrzucę tutaj, zmiksuję scenę, ujęcie konkretnie z tego filmu Trainspotting. Ale stąd on biegł na dół i tutaj zbiegł, skręcił i tymi schodami pobiegł w tamtą stronę. Zaraz pójdziemy tam na dół
No jestem podjarany, aż mam ciarki. Jest to kurde niebywałe, że jestem w tym miejscu, gdzie oglądałem ten film tyle razy. Pamiętam, że to moi starsze siostry, koledzy, większość z nich już nie żyje, pokazali mi ten film. No byłem wtedy na pewno za młody, żeby obejrzeć ten film, no ale po latach obejrzałem go jeszcze raz i zrozumiałem, o co chodzi tak naprawdę w tym filmie, że to nie jest film tylko o narkomanach, ale że jest tam przedstawiona gruba, głęboka myśl. Także tutaj tędy wbiega ten aktor, nie wiem jak on się nazywa, ale teraz jest dość znanym aktorem. Grał w wielu dobrych filmach i ucieka w tą stronę i gdzieś tam zostaje potrącony przez samochód. Nie pamiętam, czy to był radiowóz, chyba radiowóz. I tam wydziera mordę niego, coś takiego robi. Także no jest to niebywałe, że tu jestem. Naprawdę jestem podjarany. Super. Tak, teraz wrzucę troszkę przebitek. Nie było łatwo tutaj trafić, powiem wam, że kurde się kręciłem, bo to pokazywało cały czas, że jestem u góry, a przecież to jest na dole pod tym mostem. Fajnie. Polecam każdemu, kto nie widział film Trainspotting. Druga odsłona po wielu latach, średniawa. Zbytnio chyba nie skumałem, o co chodziło w tej drugiej części, ale pierwsza jak najbardziej na plus. No fajnie było zobaczyć tą miejscówkę. Jest dopiero przed pierwszą, a ja już tak naprawdę wyczerpałem swoje tematy, które chciałem poruszyć. Pójdę chyba jeszcze w jedną taką lokację, tam się dronem przelecę i tyle. Później wrócę do hostelu, muszę się przegrupować, sprawdzić w ogóle, o którym mam lot, jak tam dotrzeć na lotnisko. Znaczy na lotnisko wiem jak dotrzeć, ale muszę zaplanować co i jak, bo z tego co pamiętam chyba jakoś w miarę po południu mam ten lot, no ale to się zobaczy. Coś pójdę zjeść, na kolację mam 2 bułki jeszcze z Anglii przywiozłem, nie zjadłem ich, więc sobie zjem na kolację, a na obiad nie wiem co zjem, jeszcze zobaczę. Patrzcie tam jaka fajna chata, to tam sobie mieszka. Oj, gdzie ta ostrość? No spoko tak sobie żyć. No i dotarłem na Calton Hill. Calton. Takie sobie kiedyś, kurde, budowali rzeczy. Bogaci. Obrzydliwie bogaci. Pewnie słyszycie jak sapię, bo się przebiegłem do góry. Chciałem pokazać jaki jestem wysportowany. A tak naprawdę szła przede mną grupka chyba Chińczyków. W każdym razie no, jakichś Azjatów. Trochę przymulali, więc musiałem podgonić. Fajne miejsce, na pewno będą dobre widoczki. Nelson Monument, monument Nelsona. Nelson musiał być kimś, mu taki postawili monument. Kurde, już mam sporo materiału. Nie wiem, czy to nie podzielić na 2 filmy, ale chyba nie. Widok tutaj jest zjawiskowy, ale już mi tak łapy zmarzły. Mogłem sobie rękawiczki wziąć. Tak to ogólnie mi nie jest zimno, ale rękawiczki mogłem sobie wziąć. No, grubo tu jest. Niezłe widoki. Bardzo ładnie. Fajnie, nie byłem tu nigdy wcześniej. Ostatni rzut na panoramę. O, to ujęcie jest piękne.
Idę sobie pomalutku do hostelu. No i co? No i nic. Coś sobie kupię do picia, jakąś wodę i coś do zjedzenia. Idę do Tesco, zobaczę co tam się dzieje. Trochę zmarzło mi łapska, także może pójdę na herbatkę tam do nas do hostelu, usiądę sobie, wrzucę coś na Insta, coś tam podpisuję do znajomych. Coś miałem powiedzieć i... już wiem co miałem powiedzieć. Miałem powiedzieć to, że pierwszy kraj jak najbardziej na plus. Naprawdę jest godzina powiedzmy 1:30 i wszystko jest git. Nakręciłem bardzo dużo materiału, bardzo dużo zobaczyłem dużo rzeczy, których wcześniej nie widziałem. Także pierwszy kraj z 6 odznaczony. Mega się cieszę. Idę obczaję teraz jakie tam bilety, w sensie bilety, jakie godziny odlotu mam jutro. Bo jutro już lecę do Danii. To będzie kolejny kraj, w którym nigdy nie byłem. To będzie mój kraj 20 chyba. Chyba tak, 20. Okej. Pewnie jakieś przebitki teraz i do zobaczenia w hostelu. To jest ciekawa ściana ze znanymi ludźmi. To Marilyn Monroe, Kurt Cobain. To jest... nie pamiętam. The Yonkers. DMX był z Yonkers. Nie, tutaj jest... Tutaj jest ten z Rolling Stonesów. Też nie pamiętam. Z Elvis. Marilyn Manson. Tam też nie pamiętam jak się nazywa. Steve McQueen. No tu jest Jimi Hendrix, Bowie. To jest, Boże, bardzo go lubię. Jak on się kurde nazywa? O, a tu Johnny Depp. O, tu jest ten Rick James. No i Ozzy. Rest in peace. Jeszcze na szybko wam pokażę jaki mam pokój. Cię przyniosę dzisiaj. Ostatnio raz będę spał tu na dole. Idę się teraz jeszcze przejść. Tam jest więcej łóżek. I idę się jeszcze przejść. No, wcześniej spałem gdzie? Na 3. piętrze, w sensie na 3. piętrze, na łóżku 3-piętrowym. To są tylko 2, na razie nikogo nie ma u góry, aby tak zostało. Także idę jeszcze na miasto, się bójnę, zobaczę co tam się dzieje. Dobra. No, wyszedłem jeszcze się przejść tutaj, zobaczyć co się dzieje. Bardzo dużo ludzi jest, a przypomnijmy, że dzisiaj jest poniedziałek. Ale co mnie zaskoczyło, że tutaj z boku co idą sobie ludzie, to jest kolejka, żeby wejść na ten Christmas Market. Nie wiem o co chodzi, dlaczego to tak wygląda. Jest to kurde wielkie. Czy może tam pójdę, miałem tam nie jeść, bo tam pewnie będzie muzyka grała, ale najwyżej po prostu przebitki ponagrywam. Fajnie to wygląda, takie podświetlone. Tutaj ludzie jeżdżą na tej szalonej kolejce. Kolejce, to się kolejka nie nazywa, jak to się nazywa. No dobra, idę zobaczę na ten Christmas party, Christmas market. To co, w piżamie tu przyszła? Patrzcie jaka kolejka tam jest. To widział, żeby tyle ludzi tak szło. A, i to się tam idzie dookoła. No dobra, zobaczymy. Pójdę dookoła, zobaczymy co tu się dzieje. Taki żarcik wam się podoba? Teraz dopiero zauważyłem, że oni tu oświetlają całą tą górę z tym zamkiem. Spoko to wygląda, że chwilą były 2 takie wielkie bombki. I tyle. Kończę dzisiejszy vlog z tego pięknie oświetlonego Edynburga. Jutro jeszcze pewnie coś ponagrywam w drodze na lotnisko, ale już jest po 18:00. Wszystko już pokazałem, już się ciemno robi. Znaczy, robi, no jest ciemno. Ale spoko, dobrze.
spożytkowany czas. Także teraz coś zjeść, ogarnąć coś przed spaniem, prysznic i lulu. Także do zobaczenia pewnie w następnym vlogu. Elo! No moi mili Państwo, zdecydowanie lepiej się podróżuje jak jest ciepło. A tam w oddali macie, to jest zamek Rosenburg Castle.